Siemka, tu Trashing Matt, witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na szybko. Dziś specjalny materiał, który powstał przy współpracy z kanałem Historia w 5 minut. Postaramy się w możliwie zwięzły sposób wyjaśnić niezwykle zawiłą i bogatą historię Półwyspu Krymskiego. W części pierwszej omówię okres do powstania Chanatu Krymskiego w XV wieku, część drugą będziecie mogli obejrzeć na kanale Historia w 5 minut. Półwysep Krymski leży w północnej części Morza Czarnego. Połączony jest z lądem jedynie niewielkim przesmykiem perekopskim. Na wschodzie znajduje się mniejsze Morze Azowskie, które połączone jest z Morzem Czarnym cieśniną kerczeńską. Zarówno położenie, jak i zróżnicowany klimat półwyspu sprawiły, iż zamieszkiwany był w przeszłości przez wiele ludów i miał niezwykle bogatą historię. Krajobraz północnej części dominują stepy. Jest to część wielkiego euroazjatyckiego stepu, który ciągnie się od Mandżurii i Mongolii na Dalekim Wschodzie, aż do Karpat i ujścia Dunaju na zachodzie. Step był przez wieki domem dla rozmaitych nomadycznych ludów i służył jako swego rodzaju autostrada umożliwiająca masowe migracje. Pierwszym znanym ludem, który zamieszkiwał krymskie stepy, byli prawdopodobnie koczowniczy Kimeryjczycy. Lud pochodzenia irańskiego lub trackiego. Wznoszące się na południu góry krymskie sprawiały, iż przybrzeżny klimat był zupełnie inny. Zamiast stepu górskie stoki porastały lasy, zaś w południowej części półwyspu panował łagodniejszy śródziemnomorski klimat umożliwiający rolnictwo. Tereny te zamieszkane były przez osiadły lud zwany Taurami. To właśnie od ich greckiej nazwy wywodzi się inna nazwa Krymu, a więc Półwysep Taurycki. W VII wieku przed naszą erą Kimeryjczycy zostali wyparci przez inny nomadyczny lud pochodzenia irańskiego, a więc Scytów. Scytowie utworzyli na europejskim stepie potężne państwo, ciągnące się od Karpat po Morze Kaspijskie. Tymczasem zza Morza Czarnego przybyły okręty starożytnych Greków. W ciągu VII i VI wieku przed naszą erą greckie państwa miasta wyparły Taurów z południowych wybrzeży półwyspu, zakładając na nich swoje kolonie. Taurowie wciąż zamieszkiwali jednak w górach i wedle greckich historyków pałali się piractwem. W 480 roku przed naszą erą greckie kolonie i miasta w rejonie cieśniny kerczeńskiej postanowiły połączyć siły, aby skuteczniej stawiać czoła Taurom i Scytom. Władcy nowego państwa zaczęli z czasem tytułować się królami Bosporu. Tymczasem potężni do tej pory Scytowie słabli wskutek walk z Grekami, Persami czy też w wyniku konfliktów wewnętrznych. Do II wieku przed naszą erą zostali oni wyparci ze stepów na północ od Krymu przez konfederację koczowniczych plemion zwaną Sarmatami. Warto tutaj także wspomnieć o tym, iż szlachta Rzeczpospolitej obojga narodów przypisywała sobie sarmackie pochodzenie. Królestwo Bosporańskie przez jakiś czas rosło w siłę, jednak z czasem przestało sobie radzić z kolejnymi najazdami Scytów. W roku 109 przed naszą erą wezwało ono na pomoc leżące w Azji Mniejszej Królestwo Pontu, stając się jego trybutariuszem. W kolejnych latach lokalna dynastia wygasła, wobec czego pełnię władzy nad Bosporem przejął potężniejszy grekoperski sąsiad. Królestwo Pontu było w konflikcie z inną rosnącą potęgą, a więc z Rzymem. Pontyjczycy w konfrontacji tej przegrali. W 63 roku przed naszą erą Królestwo Bosporańskie stało się rzymskim trybutariuszem. Tym samym na okres 2 kolejnych stuleci zapanował pokój. Na Krymie stacjonowały rzymskie legiony, przybywali kupcy i osadnicy, kwitło rzemiosło i handel. Wskutek słabnięcia Imperium Rzymskiego legiony opuściły Królestwo Bosporańskie w połowie III wieku. Wkrótce potem na Półwysep Krymski wtargnęli przybysze z Europy Północnej, a więc germański lud zwany Gotami, czy też bardziej precyzyjnie Ostrogotami.
Najeźdźcy podbili Scytów i prawdopodobnie uzależnili od siebie część miast na południowym wybrzeżu. Państwo to nie przetrwało jednak długo. W 375 roku na Krym najechali Hunowie, a więc potężna konfederacja plemion siejąca w tym czasie spustoszenie w całej Europie. Podbili oni zarówno Gotów, jak i Bospor. Zniszczyli także większość miast. Po śmierci ich wodza Attyli w roku 453 państwo Hunów uległo rozpadowi. Osłabieni Goci odzyskali co prawda niezależność, jednak wielu z nich opuściło w tym czasie Krym. Tymczasem południowe wybrzeże Półwyspu i pozostałości dawnego Królestwa Bosporańskiego przejęło chrześcijańskie Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, czy też Bizancjum. W połowie VII wieku północną część Krymu zajęli nomadyczni Bułgarzy, podporządkowując sobie resztę Ostrogotów. Ostatecznie dokonali oni migracji na Bałkany, gdzie zasymilowali się z ludnością słowiańską, dając początek Bułgarii. Ich miejsce zajęli w połowie VIII wieku Hazarowie. Ten turkijski koczowniczy lud utworzył na europejskim stepie potężny kaganat. Uzależnili od siebie także pozostałych na Krymie Gotów, Scytów i Greków. Rządy Hazarów były jednak stosunkowo stabilne i tolerancyjne dla innych religii i kultur. Miasta na południu zostały odbudowane, kwitł handel i rzemiosło. Jako ciekawostkę można także dodać, że wedle niektórych teorii hazarscy kagani przyjęli w pewnym momencie judaizm. Ta dość egzotyczna jak na turkijskich nomadów religia prawdopodobnie ograniczona była jednak tylko do rządzącej elity. Hazarom było coraz trudniej trzymać w ryzach rozmaite stepowe ludy. Do X wieku ich państwo osłabło w wyniku walk z Węgrami i Pieczyngami. Wreszcie w roku 965 zostali oni pokonani przez normańsko-słowiańskiego władcę Rusi, Światosława. Spustoszył on ziemię kaganatu i zniszczył jego dwa główne miasta. Światosław postanowił także założyć bazę bezpośrednio nad Morzem Czarnym. Tak też pod koniec X wieku powstało ruskie księstwo ze stolicą w Tmutarakaniu, tuż po drugiej stronie Cieśniny Kerczeńskiej. Tymczasem próżnię na stepie powstałą po upadku Hazarów wykorzystali Pieczyngowie, a więc kolejny koczowniczy lud pochodzenia tureckiego. W roku 988 syn Światosława, Włodzimierz Wielki, zdobył bizantyjskie miasto Chersones na południowym wybrzeżu. Po negocjacjach zwrócił jednak ten nabytek oraz, co ważniejsze, zaaranżował swój mariaż z córką cesarza i przyjął chrzest. Było to więc wydarzenie niezwykle istotne w historii Rusi, choć część historyków ma co do niego wątpliwości. W roku 1036 Pieczyngowie zostali rozbici przez wielkiego księcia Rusi Kijowskiej Jarosława Mądrego. Tym samym zostali oni zepchnięci na zachód przez inny związek koczowniczych turkijskich plemion, zwany zbiorczo Połowcami lub Kumanami. Z kolei w roku 1083 związek księstwa tmutarakańskiego z Rusią zanikł i na ziemiach tych zapanowało Bizancjum. Przez cały XI i XII wiek na stepach Krymu panowali Połowcy, zaś na południu Bizancjum. Na początku wieku XIII krzyżowcy złupili Konstantynopol, zadając cesarstwu potężny cios. Jego krymskie posiadłości przeszły więc w posiadanie nowo powstałego grecko-prawosławnego cesarstwa Trapezuntu. Krucjaty i osłabienie Bizancjum sprawiły także, iż na Morzu Czarnym pojawili się przedsiębiorczy włoscy kupcy z rywalizujących ze sobą republik Wenecji i Genui. Status quo przerwała inwazja Mongołów w 1238 roku. Najeźdźcy rozbili Połowców, zmuszając część do ucieczki na Węgry i podporządkowując sobie resztę. Krymski step wszedł wkrótce w obręb mongolskiej Złotej Ordy, jednak Trapezunt zachował kontrolę nad miastami na południu. Tymczasem z włoskiej rywalizacji handlowej w regionie zwycięsko wyszła Genua. W roku 1266 Genuańczycy wykupili z przyzwoleniem Hana Złotej Ordy niewielkie miasto Kaffa.
Stało się ono kolonią Kupieckiej Republiki i z czasem wielkim centrum handlowym. Kaffa zdominowała handel w basenie Morza Czarnego i stała się jednym z najważniejszych rynków handlem niewolnikami. Brani w jasyr jeńcy dostarczani byli przez Tatarów i pochodzili z Rusi, Węgier czy wreszcie także z Polski. W roku 1313 nowy Chan Złotej Ordy przyjął islam. Z czasem nowa religia rozprzestrzeniła się wśród pogańskich dotąd nomadów. W połowie XIV wieku na południowym zachodzie Krymu powstało niezależne od Trapezuntu księstwo zwane Teodoro. Jego populację stanowiła mieszanka Greków, Połowców, potomków dawnych Gotów czy Ormian. Religią było prawosławie. Tymczasem włoscy kupcy weszli w konflikt z Hanem Złotej Ordy, który dwukrotnie próbował oblężenia Kaffy. Podczas trwania drugiego, nieudanego oblężenia, jego wojownicy zostali zarażeni przybyłą z Azji dżumą. Han miał ponoć nakazać katapultowanie ciał swych zabitych przez zarazę ludzi za mury miasta. Nieco później, wracający na zachód, zarażeni genuańscy żołnierze i żeglarze dostarczyli w ten sposób do Europy czarną śmierć. Pod koniec XIV wieku Krym został spustoszony przez wojska Tamerlana, twórcy potężnego azjatyckiego imperium Timurydów. Wiele miast zostało zniszczonych i z czasem dawne posiadłości Trapezuntu były przejmowane przez Genuę. Z nastaniem XV wieku Złota Orda zaczęła ponosić klęski w walkach z Litwą i Moskwą. Rezultatem był polityczny, wewnętrzny kryzys i wreszcie rozpad państwa. Emir Krymu Hadży Girej usiłował oderwać się spod zwierzchnictwa Złotej Ordy już w 1420 roku, jednak bez powodzenia. Z czasem sprzymierzył się on z Polską i Litwą. W roku 1449 zdołał przy ich pomocy odnieść zwycięstwo, doprowadzając do powstania niezależnego Hanatu Krymskiego. Hanat lawirował pomiędzy Polską, Litwą i Moskwą, raz najeżdżając na swych sąsiadów, innym razem zawierając sojusze. Ostatecznie wszedł on jednak w orbitę rosnącego w potęgę Imperium Osmańskiego. W roku 1475 Turcy wylądowali na południu półwyspu. Błyskawicznie podbili oni zarówno księstwo Teodoro, jak i genuańskie posiadłości z Kaffą na czele. Z czasem w wyniku wymieszania się turkijskich nomadycznych ludów, Mongołów, Greków, potomków Gotów czy też Słowian, wykształciła się narodowość Tatarów krymskich. Okej, to tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę. Koniecznie zajrzyjcie na kanał Historia w 5 minut, aby obejrzeć część drugą. Link znajdziecie w opisie filmu.